Witam serdecznie w dzisiejszym przeglądzie, to znaczy przeglądzie tego, co słychać. Chciałbym Wam tutaj pokazać Flipperle, nie tylko Flipperle. Jak wspomniałem, chcę się specjalizować w rybach żyworodnych. Miałem plany na nowy zbiornik, a cofnę, 250 litrów. Otóż to jest 250 litrów, 100 na 50 na 50. Dobrze to liczę? 100 na 50 na 50, chyba 250 litrów. W każdym razie na razie zalałem szkło, nie ma jeszcze podłoża, bo projekt będzie troszkę bardziej skomplikowany, ale póki co mogę już mieć obsadę ryb, która sobie pływa. Te tutaj rybki, takie lekko pomarańczowo-żółte, z pięknym niebieskim okiem, to Priapella compressa. One pochodzą z Meksyku. Zrobimy sobie o nich kiedyś filmik oczywiście. Oprócz tego mam mieczyki Hellera. To jest forma Almo Iola. Tam jest samczyk. Gdzie on jest? Tu jest drugi młody samiec, jemu dopiero miecz rośnie. I mam 3 samice. Myślałem, żeby jeszcze jeden gatunek jakiś żyworodny dołożyć. Zastanawiałem się nad Liberty Molly. Zobaczymy. Dam im karmę, zobaczcie jakie są żywe. Te ryby naprawdę robią robotę w akwarium, cały czas pływają, tworzą fajny klimat. Może dokupię tych rybek jeszcze kilka. Jest ten samczyk miecza. On jest też młody. Te mieczyki rosną naprawdę duże. Właśnie takie duże chciałem. Dajmy im karmę. Tak jest łatwiej filmować. Ryby są przy karmie. Bardzo ładny ten miecz. Będą fajne ryby. Bardzo jestem zadowolony. Oczywiście kupiłem sobie te rybki u Thomasa Tillmana w jego sklepie Fish Roomie, bo tak można by to nazwać było. Jak człowiek troszkę pozna Thomasa i jego sklep, świetnie się tam czuje, i tracę masę pieniędzy tam, ale te ryby, które on posiada, to nie ma nikt. Priapella naprawdę świetna ryba, polecam każdemu, dość spokojna. One zasiedlają głównie środek akwarium i przypowierzchniowe partie, w odróżnieniu od tych tutaj mieczyków, które raczej właśnie zasiedlają dół zbiornika i tak można je spotkać do połowy głębokości. Ryby nie wchodzą sobie w drogę, nie widziałem żadnych ataków ze strony mieczyków czy tych Priapelli, aczkolwiek one są takie zaziorne, można powiedzieć, wobec siebie. Czasami się ścigają, ale jest to ewidentnie ławicowa ryba, jak widać. Ja mam 10 sztuk ich i myślę, że to jest minimalna ilość, jaką się powinno mieć w akwarium, żeby te ryby mogły pokazać właśnie to statne pływanie. Po karmieniu one się tutaj rozproszą, bo zbiornik, nie przesadajmy, nie jest jakiś nie wiadomo jaki długi, to zaledwie metr długości, ale widać ewidentnie, że ryby lubią swoje towarzystwo i trzymają się razem. W pewien sposób przypominają mi to tym zachowaniem knodusy, ze wspólnym pływaniem.
Póki co, jak widzicie, zbiornik jest goły. Włożyłem tutaj sobie kilka agatów takich, które zawierają węglan wapnia w sobie, czyli kalcyt. One mi tutaj stabilizują wodę. No i na razie mam pierwszą roślinę, która tutaj będzie. Echinodorus argentinensis. On wyrasta ponad wodę, tam widać liścia. Nie będę więcej wody dolewał, ponieważ mieczyki, przynajmniej na pewno te, lubią strasznie skakać. No, nie mam ochoty mieć problemów. No, ryby oczywiście zawdzięczam Jarkowi. Wielkie dzięki, Jarek. No, Jarek jest po prostu niezrównany. Dzięki niemu wszystko trochę ruszyło z kopyta, można by powiedzieć. No i ten projekt, żeby się skupić na żyworodnych, jak najbardziej rozwijam. Bardziej, że mam zasoby, chodzi mi o dostęp do zasobów rybnych, różnych fajnych, ciekawych. Chcę tą okazję wykorzystać. Nie wiadomo, co tam przyszłość przyniesie nam wszystkim, więc póki mogę bawić się w akwarystykę, no to staram się jak mogę. No, na część trzeba się skupić, żeby się na tym dobrze naprawdę znać. Im więcej się tymi rybami żyworodnymi interesuję, to tym więcej ich odkrywam, gatunków, form i w ogóle naprawdę no, to wszystko jest skomplikowane, jeżeli chodzi o systematykę tych ryb, co jest czym. No zresztą w każdej dziedzinie akwarystyki, jeżeli człowiek wejdzie, nie wiem, w zbrojniki, czy w kąsacze, czy w pielęgnice, no to im dalej w las, tym więcej drzew zawsze. No ale na część trzeba się w końcu skupić, bo nie można mieć wszystkiego. No i też finansowo to jakoś wychodzi rozsądniej, bo nie trzeba kilku różnych pokarmów. Znaczy może inaczej. Można mieć kilka różnych pokarmów, ale dla ryb żyworodnych, a nie ekstra pokarmy dla zbrojasów, dla karpieńcowatych, dla żyworodnych. No, to wychodzi drogo dosyć, szczególnie karma dla zbrojników jest droga, więc no nie będę szedł chyba w kolejne gatunki raczej. Wystarczy mi to, co mam. No a kolejne akwaria, tak jak wspomniałem, zamierzam tworzyć dla ryb żyworodnych. Pokażę Wam jeszcze karmienie Euromysis i krylem. Jak widać, ryby bardzo chętnie zjadają tą karmę. Polecam w hodowli ryb żyworodnych właśnie kryla pacyficznego. Na początku mogą wybrzydzać, wypluwać, ale zapewniam Was, że nauczą się go jeść i będą go naprawdę ze smakiem zjadać. To świetna karma, bogata w białko, w tłuszcze, no i mikroelementy, prawda? No, świetnie się sprawdza w karmieniu ryb żyworodnych. Ryby na tym dobrze przybierają na wadze, dobrze rosną. No naprawdę polecam ten pokarm. Jak widzicie, nic już nie zostało, praktycznie coś tam na dnie jest. To akurat jedzą mieczyki. Flipperle bardzo rzadko zjadają karmę, która opada na dno, z tego co zauważyłem. Raczej interesuje je to, co no, pływa w wodzie albo tuż przy powierzchni, gdzieś tam właśnie opada sobie. To jest ulubiony ich sposób żerowania. Na mieczyki, one teraz sobie popłynęły tam z tyłu, bo tam naniosło im karmę, ale one będą teraz penetrować właśnie do dół zbiornika i wszystko, co na dnie się zgromadziło, zjadać.
Oczywiście zrobimy sobie filmik o mieczykach. Była kiedyś prośba o film o mieczykach Hellera. No teraz jestem w stanie tą prośbę spełnić, bo mam już mieczyki Hellera. Myślę, że za jakiś czas będę miał jeszcze jeden, może dwa gatunki mieczyków, ale to gdzieś indziej w innych akwariach. A tutaj mam nadzieję, że ta obsada dobrze się będzie rozwijać. Zastanawiam się nad tą właśnie Liberty Molly, czyli Poecilla salvatoris. Może coś innego puszczę, Poecilla kensis. To są różne takie, można by powiedzieć, formy Molinezji. No, to oczywiście jest bardzo niepoprawne, jeżeli chodzi o systematykę, to ja teraz mówię, ale tak mniej więcej można powiedzieć, bo często mają takie potoczne nazwy właśnie jak Liberty Molly, Black Molly, czyli to czarna Molinezja. Czy to wszystko są Molinezje, trudno mi powiedzieć. No ale to tak potocznie się mówi. W ostatnim filmie o proporcjach no nie wspomniałem tutaj o moim zbiorniku. Pomyślałem, że dzisiaj go omówimy sobie. Podnieciemy trochę ryby, dam im karmę, no i opowiem Wam o wystroju. To oczywiście mieszanka Uromysis i kryla. One też bardzo chętnie zjadają tego kryla. Na początku wypluwały go, ale teraz go połykają bez problemu. Jutro trzeba będzie im zrobić głodówkę. Spasłem je trochę za bardzo chyba, chociaż ja wiem. Muszę zacząć je wycierać, bo już są napompowane naprawdę. No a co do akwarium, jak widzicie, zbiornik jest prawie że biotopowy. O tak, prawie że biotopowy. No tak mogłoby to mniej więcej wyglądać w miejscu, gdzie żyją, gdyby nie te afonowetony tam z tyłu. Natomiast piękna kępa Bolbitis jest jak najbardziej na miejscu, plus te anubiasy u góry. I tak to wygląda. Ileś tam patyków przygniecionych kamieniem, które tam widać. One tworzą taką kompozycję właśnie jakby korzeni schodzących w dół. Myślę, że dość naturalnie to wygląda. Trochę spędziłem czasu nad układaniem tych patyków, żeby to wyglądało właśnie w miarę na gałęzie, które no, gdzieś tam opadły sobie, ewentualnie są to korzenie powiedzmy, ale jakieś gałęzie, które opadły do wody, one często układają się w pewien taki trudny do wytłumaczenia sposób, ale ciężko to odzorować w akwarium. Chodzi o to, żeby nie było wrażenia, że wszystko ktoś sam poukładał. Trudno osiągnąć ten efekt i ciężko mi nawet wytłumaczyć, o co mi tak dokładnie chodzi. Po prostu to jest tak, że no, patrzycie na akwarium i stwierdzacie, no o to chodzi właśnie, jest ok, nie gryzie się to jakoś. Przypomina to naturalne takie właśnie jakieś biotopy. Zamiast tych tutaj aponogetonów mógłbym użyć takiej rośliny, która nazywa się Otelia. No ale niestety nie mam. Otelia jest afrykańską rośliną. Otelia urbifolia tworzy bardzo podobne takie wstęgowate liście. Dlatego użyłem aponogetonów właśnie, żeby imitowały wygląd tej urbifolii. Być może będę miał tą roślinę, no ale to nie ma sensu teraz wykopywać tych cebul. Być może ta roślina trafi sobie tutaj obok. Jest taki plan, że oprócz tego Echinodorusa argentinensis jeszcze jednego dokupię.
będą sobie gdzieś tam w narożniku. No a tutaj po prostu będą dwie duże inne rośliny. Właśnie Otelia alismoides i Otelia ulvifolia. Ale tworząc tego typu biotop, żeby użyć właśnie tej Otelii ulvifolii, to uzyskalibyście no, bardzo podobny efekt właśnie takich liści wstęgowatych. No i to już by można było uznać za jakąś próbę stworzenia zbiornika biotopowego dla tych ryb. Jako podłoże użyłem piasek. Na piasku jest podłoże aktywne, tego podłoża no, wszędzie było mniej więcej centymetr, natomiast te ryby, te miejsca, gdzie ryby żerują, one po prostu są już odsłonięte, bo no, ryby machając ogonami po prostu przesuwają to podłoże aktywne z nad piasku. Podłoże aktywne jest dość lekkie, więc no, bez problemu są w stanie po prostu zamieść te kulki gdzieś tam na tył akwarium. Dlatego też między innymi dałem tutaj z przodu liść, żeby nie było takiego dużego kontrastu. Znaczy chodzi mi o kolorystykę podłoża. Gałęzie, których użyłem, to gałęzie dębowe. To były świeże gałęzie. Jak wiecie, miałem tutaj problem ze śluzowcem przez pewien czas. To oczywiście już minęło. Kurczę, nie wiem ile to akwarium ma, bo mi się wytarła data założenia. Ale około pół roku gdzieś będzie miało pewnie. Może mniej, może 5 miesięcy. No tak czy owak powoli coraz lepiej wygląda i no, rozrastają się te wszystkie rośliny. Anubiasy szczególnie dobrze przędą, no i niestety nie wyczyściłem tam, zapomniałem. Widać jak Bulbitis tam sobie wychodzi z wody już. Tutaj ono będzie miało naprawdę dużo miejsca do rośnięcia. Tam widać takiego liścia kwitnącego anubiasa też oczywiście. No, niestety nie wyczyściłem szybek, przepraszam. O, tam widać następny liście kładzie już. No, ono sobie wyjdzie na samą górę, to Bulbitis. A raczej będzie rosło po prostu od samego dołu, tak jak widać. Może, że cofnę, lepiej będzie widać. Od samego dołu do samej góry po prostu się tutaj wije. To jakiś czas temu wyciągnąłem z takiego małego 60-litrowego akwarium. To jest nie do wiary, że to tam mogło rosnąć. Te japonogetony, które widać, te rośliny bez problemu kupicie na internecie. Ten tutaj taki jaśniejszy, ja już go mam bardzo długo, kurczę, no co jest. O. Kurczę, jak nie poślinię palca, to mi się ślizga po tym ekranie, denerwuje mnie to. No więc ten tutaj to jest Aponogeton ulvaceus. Ja już go mam dłuższy czas, rósł sobie razem z tymi tutaj dwoma pozostałymi u proporczykowców w Paludarium. Tam gdzie ostatnio pokazywałem właśnie, że przebudowuje i że są szczupieńczyki Degata wpuszczone razem z Fundulopancia czyli z proporczykowcem Shella albo Shilla, bo nie wiem jak to czytać po angielsku czy po niemiecku. No i tam po prostu miałem cebulę, one co jakiś czas przechodzą okres spoczynku, teraz się wybudzają. Ta tutaj jedna jeszcze nadal śpi, ale ta obok już widzę, że puszcza liście. No a ta to w ogóle wystartowała w ekspresowym tempie. W szczycie wzrostu ta roślina wytwarza 2 liście tygodniowo, takie duże, kręcone, bardzo efektowne, ale też bardzo kruche i ryby, które będą żarować na tych liściach, bardzo szybko je zniszczą, więc w akwarium, gdzie są ancistrusy, no to niestety odpada. Druga obok roślina
o węższych, bardziej wstęgowatych liściach, przypominających kryptokorynę, to Aponogeton Longipulomosus. To napiszę w opisie filmu nazwy tych roślin, nazwy ryb, które dzisiaj występują, też znajdą się w opisie. Nie ma ich tak dużo, bo dzisiaj tylko chciałem pokazać w zasadzie 3 akwaria. No, ale ryby imponująco wyglądają i naprawdę ten zbiornik mi się podoba bardzo. No i na samym dole to mam sadzonki muchu. To jest mek, który zabrałem właśnie tam od proporcjów z tego paludarium, czyli Fiscidens fontynalus. No ale on musi sobie zaskoczyć, bo dopiero niedawno tutaj go sadziłem. To jeszcze piasku pełno na nim jest, bo ryby czasami grzebią w podłożu i wypływają ten piasek no, na wszystkie strony, można by rzec. Więc no, czasem takie są sytuacje, że właśnie macie nadzieję, że to jajka są, podbiegacie, o kurczę, jajka, a to nie jajka, tylko piasek. To towarzystwo oczywiście znacie. Ja im dam resztę karmy, to sobie zerkniemy, jak one żerują. No, naprawdę polecam Wam tego kryla, bo wydaje mi się, że ryby są no, takie bardziej jakby więcej soków sobie miały, takie pełniejsze i no naprawdę jak obserwujecie odchody tych ryb, one zdrowo wyglądają. Świetny naprawdę suplement, bardzo dużo białka, to jest dobre dla samic. No, chciałbym, żeby to akwarium dla żyworodnych, które teraz założyłem, dopiero zdobyłem obsadę i jedną roślinę, żeby wyglądało podobnie jak to tutaj po roku. Tu jest naprawdę świetnie. Zobaczcie, jakie olbrzymie czapalidysy tutaj urosły właśnie na tym krylu. To jest jedna z największych samic. Jest po prostu olbrzymia. O, tu kolejna taka wielgachna. Są dużo większe od tych samic limek. No te ryby mają ponad 10 cm. Są naprawdę smoki z nich. A limki też, na przykład to jest jedna z większych samic. No to niczego sobie, naprawdę niczego sobie. No i na rybku jest pełno. A jest tu też rzecz, którą chciałem Wam pokazać, ale to momento. Muszę na chwilę zdjąć szybkę. Chciałem Wam pokazać coś takiego. Coś takiego mi się tutaj wyhodowało. To jest jedna roślina. Zarosła mi całkiem tą amazonkę tutaj. Znaczy, no może nie całkiem, ale trochę za bardzo. Trzeba będzie coś pokombinować i wyciąć jakąś część liści. Na pewno te brązowe tutaj. No to widzę, że obumiera. To można to wyciąć bez problemu. Ta roślina tutaj to paproć, Ceratopteris cornuta. Kurczę, przez długi czas nie mogła mi wystartować, a tutaj znalazła idealne warunki. Kurczę, nie wiem jak to, co z tym zrobić, żeby nie stracić ani tej amazonki, ani tej tutaj paproci. Ona jest już coraz większa, muszę ją jakoś zmniejszyć, bo mi zarośnie cały zbiornik. Ale no takiej jeszcze wielkiej nie miałem, jest imponująca. Zobaczmy tego liścia. Jak taka sałata w dotyku. Dokładnie jak sałata w dotyku. Ciekawe jestem, czy jest jadalna, ale nie będę próbował. Dokładnie taką samą fakturę ma i taką grubość jak taki soczysty liść sałaty.
No, tu rośnie sobie taki młody liść jakiś. O. A ten to jest dopiero olbrzymi liść. Tam pod spodem w ogóle. Wow, to mnie zaskoczyło. Ostatnio to odkryłem. No, jak można odkryć, jak się jest codziennie? No, nie zdejmuję tych pokryw. Tu jak się patrzy z tej strony, nie wygląda, że tego jest tak dużo. Owszem, wiedziałem, że ta roślina tu jest i była już duża, ale nie była tak olbrzymia. No, wcześniej więcej dotąd sięgała. No i tutaj gdzieś była po prostu no taka duża paprotka pływająca, a teraz to po prostu jest kosmos. No ale coś będę musiał zrobić, żeby przeredzić. Przy okazji wyczyszczę szybki, to może będzie jakiś film można tutaj nakręcić. I tak wygląda baniak. Obsada, no to te tutaj ryby, Chapalidis paraticus, Limia perugia, to te takie duże samice z paskiem, plus te błyszczące takimi refleksami niebieskimi, niebiesko-zielonymi samce, platki, czyli Cycloporus maculatus, tutaj to Bumblebee. No i mam coś, co niby jest też Molinezją, Poecilla mexicana, Cartazaja. On tutaj płynie samiec. W zależności od odłożenia się go względem światła, to jego ciało może być takie pomarańczowe nawet. Może gdzieś, widzimy go teraz tutaj, tak jak powiedziałem, no jest pomarańczowy na brzuszku, niebieska na grzbiecie, ale tuż przy powierzchni ta ryba wygląda, jakby po prostu nie miała kolorów. A to samo z tymi linkami jest. Ciekawe z tym kolorem. Dobra, i teraz pokażę Wam ostatnią zajawkę. Gambusia sex radiata candelaria. Nie miałem nigdy gambusii. Postanowiłem sprawić sobie gambusję. Szkoda, ale się ukryły. Samczyk jest bardzo ciekawy, może wypłynie za chwilę. Jest taki malutki w porównaniu do tych samic. No, teraz je trochę wystraszyłem, bo odsunąłem tutaj stołek. No i mam niewyczyszczone, widzę szybki, są przypruszone i cienie się robią. No nic, od nich będzie film kiedyś. O, jest samiec. Zobaczcie, to jest dorosły samiec ze stadem samic. Uciekają sobie teraz tutaj. O, właśnie na to chodzi. Lubią przebywać w swojej grupie razem cały czas. Trzymają się tak z siebie. Mam je od kilku dni, więc za wiele obserwacji nie mam. Dość płochliwe ryby. Nie wiem, czy pochodzą z odłowu, czy są z natury. Zobaczcie, jakie ma długie gonopodium ten samczyk. O. Zobaczymy, czy na niego chwycę. On zaraz wróci do samic. No, ciekawe dysproporcje są między nimi. O, ta nitka za nim, to właśnie u dołu brzucha, to jest jego gonopodium, bardzo długie. On teraz nawet je wyprostował. No, samczyk jest taki maluteńki. Natomiast samice przypominają mieszankę gupika z Molinezją nieco, albo z mieczykiem, ale takie bardzo gupikowate są ze swojego wyglądu. Te ryby pochodzą z Ameryki Środkowej. Dość trudno o nie, w ogóle przez przypadek okazało się, że mam coś wyjątkowo rzadkiego, ponieważ o ile gambusje są dość rozpowszechnione na świecie, ale to akurat nie o to chodzi, no to właśnie te są gatunkiem bardzo rzadkim. No taki przypadek akwarystyczny
sprawił, że je kupiłem, bo czekałem aż Tomasz odłowi mi mieczyki. Jeszcze raz dzięki Jarek za mieczyki, bo to dzięki Jarkowi je kupiłem. No i czekając aż odłowi te mieczyki, patrzyłem sobie w takie małym akwarium, na które już wiele razy patrzyłem, a nie zwróciłem na nie uwagi nigdy. Wypatrzyłem właśnie te rybki, a że cena była przystępna, to postanowiłem je wziąć wszystkie, bo było ich tam 5 samic i ten samczyk. No a później dowiedziałem się ku wielkiemu zaskoczeniu swojemu, że mam coś niezwykle rzadkiego, białego kruka, jeżeli chodzi o tego typu ryby. No dla osoby, która się tym nie interesuje, no to po prostu szare rybki, nic ciekawego. Może dlatego nikt ich nie kupił. A tak poza tym one są na samym tyle sklepu. Jest tam kilkadziesiąt takich małych akwariów, gdzie większość nich zajmuje na rybek. I spośród nich, o, to była kopulacja. Spośród nich właśnie wypatrzyłem akwarium, gdzie były te tutaj gambusje. Wypatrzyłem też inne małe rybki żyworodne, które w przyszłym miesiącu zamierzam sprawić sobie do fish roomu. To są Quintina Arizona. One ponoć z Kuby pochodzą, ale mogłem coś pokiełbasić, bo ostatnio przeglądam tyle tych stron o rybach żyworodnych, że trochę jestem przeładowany tą wiedzą. No, jak widzicie, ryby dość naprawdę spokojne, nawet nie wiem, według mnie za spokojne, nie wiem czemu tak jest, że no jak gdzieś dalej siądę, jestem cicho, to dzisiaj widziałem, żeby żerowały i pływały, ale na przykład miałem zdziwienie wielkie, jak podałem im rozwielitkę i ewidentnie dla ryb to był nieznany pokarm. Badały go, co to jest. Uwagę ryb zwracał ruch, jaki wywoływały te rozwielitki i komary, ale no, na rozwielitki tak dziwnie reagowały właśnie, że najpierw skubnęły jedną, pomymłały, wypluły, za chwilę znowu, ale bez takiego szału jak innym rybom daje, że po prostu chcą wyskoczyć z akwarium, jak powidzą rozwielitkę żywą. Z tego co widzę, karma, którą podałem, zniknęła, więc ryby wyglądają nie na wychudzone, więc na pewno się odżywiają, no ale robią to w tak cichy, niepozorny sposób, że no trudno to zaobserwować. Bynajmniej nie żerują jak ryby powyżej, co widzieliście przed chwilą. No tutaj nie wiem, może się to zmienić czasem, jak się przyzwyczają do akwarium. No, za długo je obserwuję chyba i uciekły. Pochowały się, no. Tam widzę przy powierzchni samica jedna, ale pochowały się. Na pewno będzie o nich film kiedyś, nie wiem kiedy, bo dużo tych ryb mam i jeszcze, żeby zrobić o każdej z gatunków, który posiadam, to wiele tych filmów przede mną. No mam nadzieję, że rozmnożę to towarzystwo. To by było cudowne. Wiele osób liczy na mnie, że mi się to uda. Nie wiem, czy nie dostałem zbyt dużego wyzwania. Zobaczymy. No, będę robił co mogę, żeby je rozmnożyć. Skoro to takie rzadkie jest, warto by było, żeby rozmnożyć i komuś innemu jeszcze przekazać dalej. No na tym ta zabawa właśnie polega, że dzięki takim działaniom można pewne gatunki zachować. O, znowu jest samczyk z samicą. No nic, to dzisiaj wszystko będzie w takim razie. Jutro nie będę robił
ogłoszeń parafialnych, bo myślę, że dzisiaj opowiedziałem o tym, co się działo. No właśnie tak do końca może nie powiedziałem, co się działo, bo było trochę zamieszania. W środę nie było filmu. Poniedziałkowy tak sobie wyszedł, no ale za to był odcinek o Fiszrumie. No to wynika z tej mojej walki o mojego kota. Najbliższe 2 tygodnie to będzie, że tak powiem, kluczowe. Się okaże, czy przeżyje, czy nie. No albo w ciągu tych 2 tygodni no, będzie z nim koniec. No albo jeszcze przez chwilę się z nim będziemy widzieć. No lekarz powiedział 50 na 50%. Teraz ma nową kurację. No i zobaczymy. Dość mocno osłabiony jest. Ostatni tydzień to były potworne upały. I w środę, kiedy było 37 stopni, dostał krwotoku z nosa. No i myśleliśmy, że to już będzie koniec absolutnie. W czwartek na badania jak jechaliśmy, no to z przeświadczeniem, że no raczej go uśpimy. Po co ma się zwierzak męczyć? Wierzone wszystkie. No ale na szczęście no, nadal jest z nami, no i walczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie jeszcze. Ale trzeba coś robić, prawda? Nie można się łatwo poddać, bo jedyne, czego na tym świecie się nie da zmienić, to jest śmierć. Więc może jednak jeszcze z Kostuchą da się potańcować przez chwilę. Zobaczymy. Pozdrawiam Was serdecznie. Proszę o wybaczenie, że takie zamieszanie w tym tygodniu było z filmami. Mimo wszystko udało mi się kilka filmów zrealizować i coś ciekawego Wam pokazać. Na przyszłość mam nadzieję, że no, rozwiąże się to wszystko w ciągu 2 tygodni. No i trochę będę miał więcej spokojnej głowy, w związku z czym będę w stanie nakręcić może nie tyle, że więcej produkcji, bo trochę ich robię w ciągu tygodnia, ale że będę trzymał się tego, żeby się ukazywały punktualnie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!